Szanowni moi drodzy kochani, w jeden z nieodległych piątków zadzwonił telefon. To była Sara, z taką sprawą sylwestrowa sesja. Na dziś. Tyle, że dziś była już 13, a planu nie było ani na lokalizację, w ogóle na nic nie było planu. Ale dery nie w ciemię bite i kwadrans później byliśmy już umówieni na 18 Anety. Ale kim u licha jest Sara i Aneta? Sara, czyli Miss Ferreira, to blogerka, matka trójki dzieci i modelka do zadań specjalnych, taką ją znamy. Z tą panią pracujemy od równo 2 lat i razem zrobiliśmy wszystkie najdziksze sesje. To bohaterka naszego Miss Ferreira Fashion Project i najbardziej wypasiona modelka, jaka kiedykolwiek stała przed obiektywem DR5000. Czasem też leżała, marzła, mokła i tonęła. Z kolei Aneta Błaszczak to mistrzyni wizażu, prowadzi szkolenia, reprezentuje największe marki kosmetyczne. To ta sama wizażystka, która przygotowała Sarę do jednej z naszych najpiękniejszych sesji, do zdjęć dla Mosquito. Aneta już wtedy pokazała, że zawodowo jest absolutnie świetna w tym, co robi. Ale o czym pewnie wielu zdążyło się już przekonać, prywatnie jest równie fantastyczną osobą. Bez wahania na potrzeby tej sesji wpuściła nas do swojej przestrzeni, do make-up place'u i dała ogromną swobodę działania, za co jesteśmy jej strasznie wdzięczni. Zgodnie z tym, czego oczekiwała od nas Sara, na zdjęciach chcieliśmy uzyskać takie, nazwijmy to, imprezowo-modowe światło. I z perspektywy czasu mam wrażenie, że bardzo trafnie zdecydowaliśmy, że użyjemy do tego ring flasha. To była pierwsza poważna okazja, aby użyć round flasha. To taka marka modyfikatora, który zwykłą lampę na stopce zamienia w prawdziwy ring flash. Są inne wynalazki, jak na przykład O-Flash, ale one, jakby to powiedzieć, nie działają. O-Flash bardzo nierównomiernie rozprowadza światło, jest nieporęczny i do tego stopnia ciężki, że w jednej z naszych tańszych lamp wyłamał stopkę. To fatalne rozwiązanie. Dla odmiany round flash działa jak prawdziwy ring studyjny, technicznie jest naprawdę niewiarygodny. I spokojnie zastępuje nawet ring stacjonarny. Do tego jest lekki, duży na aparacie i mały po złożeniu i w ogóle to bardzo przemyślana konstrukcja. To takie połączenie mechanizmu rozkładania blendy z zasadą działania softboxu. My jesteśmy absolutnie zakochani w tym modyfikatorze. Na początku zdjęć próbowaliśmy jeszcze coś zdziałać standardowym softboxem na statywie, ale w dość ciasnej przestrzeni studia wizażu, tym wielkim namiotem, ciągle zaczepialiśmy o drogie kosmetyki. Szybko odkryliśmy triki, zamiast round flashem na aparacie świeciliśmy nim również jak beauty dishem, z ręki spod kadru. Ten modyfikator jest idealnie okrągły, ma bardzo równomierne światło i w tej roli sprawdził się świetnie. Oczywiście te pliki są mocno obrobione. Tak, tam gdzie się da, staramy się nie obrabiać zdjęć. Ale nie jesteśmy jakimiś skostniałymi głupolami i jeśli to nieuniknione, obrabiamy, bo umiemy i czasem zwyczajnie po prostu chcemy. A ta sesja wymagała bardzo wysokiego kontrastu, podkręconej saturacji. Potrzebowaliśmy również tonowanych kolorów, a tego nie możemy jeszcze uzyskiwać aparatami. Na szczęście z Lightroomem pracujemy już od czasów wersji drugiej, od kilku lat i przez ten czas przygotowaliśmy sobie sporo presetów, które horror obróbki sprowadzały do pojedynczych kliknięć. Mam zamiar niedługo podzielić się najciekawszymi z nich. Chcemy też opowiedzieć, jak ich poprawnie używać i w jaki sposób użyliśmy ich przy tej konkretnej sesji. To wszystko jest temat na osobny film, który mam nadzieję zrealizujemy już w niedalekiej przyszłości. Będzie to prezent specjalnie dla tych, którzy odwiedzają nasz kanał za te 1500 subskrypcji. Na przykład na Facebooku i blogu informacja o presetach pojawi się z dużym opóźnieniem. Tak, aby pierwsi byli subskrybenci na YouTube.